Witam. 9 wrzesień 2024 rok i dalsze rozważania na temat zodiakalnej panny. Porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze dla panny. Oczywiście najważniejszą rzeczą są finanse. To trzeba przyznać, że panny uwielbiają finanse i to biorą je w najważniejszy sposób, czyli dla nich jest to w pewnym sensie, nawet by można było powiedzieć, że modlitwa, marzenie, pragnienie. I panna wszystko zrobi, żeby stało się to dla niej w pewnym sensie drogowskazem, a właściwie prawem. Panna dąży do działań, ale też trzeba przyznać, że pieniądze ją w pewnym sensie oszukują i sama siebie oszukuje. Bardzo często jest tak, że to wszystko się dzieje na takiej zasadzie. Muszę zdobyć pieniądze za wszelką cenę i jak zapłacę za to. Bardzo często robi to gwałtownie i bez jakiegoś większego rezultatu i bez zastanowienia, albo wszystko traci i zostaje królową na śmieciach. Spotkałem takich panien nawet sporo, które dużo opowiadają, a w rzeczywistości niewiele im się udało wykonać z tego wszystkiego, co nazywamy logiką zaborczości mienia. Bo po pierwsze, jeżeli mamy jakiekolwiek mienie, trzeba nauczyć się nim zarządzać. Kiedy panna czy umie zarządzać? Umie czyimś zarządzać, ale sama sobą absolutnie nie. To jest ten mankament, który jest nie do rozwiązania, że jest subiektem, ale nigdy właścicielem. To jest problem numer 1. Czyli jest tym rzeckim. I będzie zawsze. Nie ma możliwości wyjścia poza. Dlaczego? To jest spowodowane tym, że boi się w pewnym sensie sama siebie. I trzeba brać jeszcze jedną rzecz, że w tym wszystkim, co się dzieje wokół niej, jest wiele tego takiego pomyślenia o tym, że to jej się należy, bo ona jest taka cudowna, taka dobra, a nie bierze pod uwagę, skąd to się bierze, ale w rzeczywistości nie potrafi tego utrzymać. Tego reżimu, który tworzy życie. Im bardziej dojrzała panna, tym coraz gorzej jest z tym reżimem, bo zaczyna zjadać ją przede wszystkim działanie, jakie jest w twórczości. Czy coś takiego, jakby sama zjadała własny ogon. I w pewnym momencie zamyka się to w nicości. To jest dosyć trudne zagadnienie, oczywiście dlatego, że panna jest sama trudna dla siebie i dla innych i ogólnie rzecz, przyglądając się całej tej imprezie, możemy stwierdzić, że ta impreza jest dramatem własnego życia. Bardzo często też jest tak, że nasza panna wchodzi w opozycję i wtedy następuje jakby bieg psychiki nie w tą stronę. Dlatego też bardzo dużo panien podejmuje przede wszystkim mężczyźni, bo nie mówię tutaj o kobietach, ale przede wszystkim mężczyźni mają zawód na płci żeńskiej. I dlatego też tutaj następuje po prostu jakby ta forma, którą ostatnio
spotkaliśmy na olimpiadzie. Że staje nagle w ringu, nie będąc tą panną, jeżeli chodzi o zodiak. Tylko staje płeć odmienna z panną, która jest panną. I wówczas następuje ta symetria, a właściwie asymetria, a właściwie błąd. I to bardzo poważne. I to jest clou całego właściwie spotkania z panną. Też to jest najciekawsze, że dużo mężczyzn spod tego znaku przechodzi w tą stronę i gra. Gra czy siebie. Oczywiście, że współczesna medycyna właśnie tak będzie spostrzegać, bo zrobiono z tego alergię normalnego myślenia. A tak to zrobiono po prostu rewelację. Jest coś, co nie wiemy z czym i kim to jest. A dlaczego? Dlatego, że w tym momencie mamy koziorożca w 5. sektorze. Jeżeli bierzemy to dla tych zawodowców, którym tłumaczę, że pannę na ascendent, a wtedy zobacz, gdzie masz koziorożca i dlaczego to prawo i żądanie staje się rzeczywiste. I wtedy, kiedy pomyślimy w ten sposób, zaczynamy inaczej proces naszego nie tylko myślenia, ale naszej koncepcji, bo na górze mamy bliźnięta w 10. sektorze. A jeżeli są bliźnięta w 10. sektorze, to teraz sobie pomyśl, o czym rozmawiamy. I dlaczego Merkury jest 2 razy, a nie raz. Więc mało, że plotka, to jeszcze po plotce następna cnotka. I teraz stąd ta perfekcja tej szpady, ale cóż, jeżeli wiemy, możemy pozbawić ostrza i założyć kulkę. I wtedy będzie ta szpada zupełnie inaczej się gięła. Możemy zrobić amplitudę, możemy zrobić co chcemy. I to jest właśnie mankament, że wtedy, kiedy się złamie ta szpada, albo zrani sama siebie, lub też po prostu już nigdy nie będzie cała. I to jest bardzo częste, ponieważ załamania w tym znaku są, w tej męskiej stronie, są dosyć silne i dosyć częste. To tutaj już następuje ta opozycja ryby. I właściwie nadaje się do konsultacji dłuższej niż forma takiego normalnego podejścia do jakiegoś zjawiska, nazwijmy to kolokwialnie chorobowego. To już nie jest choroba. To jest proces, który bardzo często idzie bardzo złą stronę i patologiczną, trzeba przyznać, i wtedy musi być hospitalizacja, która kończy się na ogół tym, że ktoś staje się po prostu poza nawiasem myślenia. Czyli takie rzeczy, które mamy gdzieś w doniczkach. I to jest najbardziej prymitywna ta forma, która dosyć często dotyka. Patrząc się przez swoje oblicze znajomości tej właśnie dziedziny, niekoniecznie musi być to ten znak, bo też może się tak stać, że po prostu jest zaatakowany ten sektor.
pannę. I panna będzie albo na przykład w założeniu właśnie tak się stanie, że nasz drogi władca spod znaku Wenus będzie na ascendencie. I wtedy też wystąpią symptomy takiego działania, lub też jeżeli na przykład będzie ten pierwszy na ascendencie, ten najważniejszy, który rozpoczyna cały korowód. On też stworzył mężczyzn, zaznaczam, dziwne zachowania. I nawet można by było powiedzieć, że w pewnym sensie anomalia. Bo masz przyjaciela, a staje się po jakimś czasie ogrozo przyjaciel. Nie chcę mi przebrnąć przez gardło, bo nie wiem, jak to nazwać. Widzę chłopa, a tu ni szkot, ni wiedźma, bo ma coś na F i mu zwisa. Tego nie rozumiem. Dlaczego tak jest? Staram się to zawsze wytłumaczyć w prosty sposób. Bądź sobą. Czy to jest spełnienie swoich marzeń? Chyba nie. Ale wyobraźnia poszła nie w tą stronę. No i cóż, kiedy znajdzie się w tym 10, to wtedy ascendent wypada w Strzelcu i Strzelec jest w tym momencie skrajnym błaznem całego zodiaku, bo przecież tam jest Jowisz. I tutaj już w gruncie rzeczy nie mamy co robić i w ten sposób można omówić wszystkie cechy każdego znaku. To nie jest tak, że nie. Ale ten znak wymaga perfekcji, bo wymaga aptecznej wręcz historii, ponieważ inaczej nie uwierzy sam sobie, że jest w pozycji, gdzie nie stoi, a wisi. Cóż, dlaczego nie bije zegar na ścianie? Tego nie rozumiem. A co dalej się stanie, kiedy kukułka wyskoczy kuku i raczej będzie kukułką, a nie kukułkiem? A co dalej? Stuku, puku. No cóż, wtedy kłania się przede wszystkim ten, który wie, co ma zrobić. Jak ma stworzyć to wszystko, co jest dookoła. Ja wiem, że w tym momencie można by powiedzieć, że się udało. Nie udało się nic. Nigdy się nie uda, kiedy nie jest pragnieniem, a pragnienie jest tylko wtedy, kiedy jest zauroczeniem. A zauroczenie jest tylko wtedy, kiedy nie ma chęci. Bo długo nie pobędzie. To jest tylko chwila w założeniu, jak natchnienie. Chcę stworzyć, a potem, cóż, sprzedano dzieło. Tak postępujemy my, artyści, malując jakieś dzieło. A potem, no cóż, zawiśnie na ścianie, a my co? Żyjemy dalej. I tutaj właśnie jest ta forma, gdzie jest ta panniastość? W tym dziele, które żeśmy stworzyli, bo namalowaliśmy je prawie jak Rembrandt, czy też nieomal Picasso. Niektórzy próbują Bracht, a jeszcze inni Muchę? Czy warto? A może Wyspiańskiego?
najlepiej goliznę jakąś, żeby była czysta forma. No cóż, tak się staje. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest się w rzemiośle, trzeba robić dokładnie. I Panna jestem dokładnym cynikiem. Kiedy dojdzie do perfekcji rozmowy? Kiedy zda sobie sprawę, że wie coś pewniej i więcej. W tym jest właśnie całe skażenie jaźni, po to, żeby zaprzyjaźnić się, a potem jak ten, kto ugodził właśnie byka. Jak się nazywa? No więc, gdzie jest logika? Kto go rozpędził, a kiedy właśnie mamy tutaj, to wtedy właśnie odgrywa się cała wyobraźnia bliźniąt, bo one są w tej części najważniejszej, a pamiętajmy o tym, że trygon jest bardzo ważny, ale on w pewnym momencie zmienia znak, bo ta planeta się porusza, jak każda. Więc jeżeli patrzymy na ten sens logiki, to Saturn też nam wpadnie w ręce i będziemy wtedy balansować pomiędzy Wenus, Merkurem, a Saturnem, a Saturn będzie zawsze walczył o jedno: o miniony czas lub zatrzyma go w perspektywie nieumiejętności rozwoju dalszych wyobrażeń jaźni. Zamknie to wszystko w małym orzeszku i zgniecie, aż zmiazgą. I cóż wyciśnie? Jak nie olej? A co z oleju można zrobić? Natrzeć się, żeby być bardziej śliskim. I w tym jest właśnie problem, że ten znak próbuje, nie potrafi, nie umie, bo kiedy koziorożec przejdzie do następnego znaku, wtedy się stanie co? Rewolucją, pragnieniem wolności i odejściem z domu? Czy to o to chodzi, drogi kolego? Dla kogo? Dla kolegi? Bo stałeś się inwalidą? Czy pragnieniem swobody? Czy jesteś naprawdę tym prawdziwym mężczyzną? Drogie panie, o was kiedy indziej, bo zupełnie inaczej to się dzieje. Na dziś już zakończę. To ta pewna część, która w olimpiadzie brała główną rolę. I trzeba się wypowiedzieć tutaj raczej z perfekcją cyrulika, czy też florecistę, czy złotej szabli. Bo inaczej zostaniemy na płaszczyźnie byle jakiej. I nie będziemy umieli odróżnić jajka od jajka, bo zawsze są dwa, a po środku co widać? Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie, oczywiście związane z tym znakiem z fotela. To nie jest koniec. No cóż, do zobaczenia. Z Bogiem.